Witamy serdecznie, tym razem ze słonecznej Italii. Jesteśmy dzisiaj na zawodach nad kanałem Cavecchio. Ogólnie ten dzień i dzisiejsze zawody są dla mnie bardzo wyjątkowe, jedne z najważniejszych w moim życiu. Natomiast nie chodzi tutaj o stawkę tych zawodów, natomiast chodzi o jakby okoliczności tych zawodów, mianowicie, że zostałem tutaj zaproszony, co jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem, przez legendę wędkarstwa światowego, spławikowego, Emilio Colombo, którego możemy tutaj pokazać. Emilio tam się przygotowuje. Także no, te zawody to dla mnie gigantyczne, jakby, no, tak jak powiedziałem, wyróżnienie. To są zawody Red Tetragon, są to takie kultowe zawody w Italii, organizowane właśnie przez firmę Milo i przez pana Emilio. No i co mogę powiedzieć, no nie wiem jak to opisać, że słuchajcie, dzwoni do was telefon z Włoch, odbieracie i tam jest po drugiej stronie pan się przedstawia jako Milo Colombo i zaprasza cię na zawody, żebyś mógł wystartować z nim na jednym stanowisku. Przyznam, że wcześniej się nie znaliśmy zupełnie, także to jest w ogóle niesamowite. Milo powiedział, że jestem specjalistą od leszczy, a tutaj będzie łowisko, na którym będziemy łowili bardzo duże leszcze i że będzie mu bardzo miło, jeżeli będę mógł mu na tych zawodach towarzyszyć. Także no, niesamowita dla mnie sprawa, bardzo to przeżywam. No ale tak, przeżywam te zawody, natomiast jesteśmy tutaj już od 2 tygodni, z czego ostatni tydzień spędziliśmy z Emilio i można powiedzieć, że traktuje nas tutaj jak rodzinę, także już jest tutaj jakby ta relacja między nami jest bardzo swobodna, pod tym względem jest spoko, natomiast oczywiście nie chciałbym zawieść jakby przyjaciela, który mnie tutaj zaprosił. Natomiast będzie to bardzo trudne zadanie, nie zawieść mistrza, ponieważ to łowisko no, jest bardzo specyficzne. Trenowaliśmy tutaj 3 dni. W pierwszy dzień nałowiłem się leszczy, nie wiem, złowiłem z 50 kg leszczy, takich od 1,5 do 3 kg. Poczułem się dość pewnie, natomiast wiedziałem, że to był trening. Siedzieliśmy tam, można powiedzieć, niewiele osób wokół nas siedziało. No ale potem przyszedł czwartek, w czwartek też fajnie połowiłem, złowiłem kilkanaście bardzo dużych leszczy, gdzie wielu zawodników nic nie złowiło. No i wczoraj był 3. dzień treningu, to takie były zorganizowane takie, no nie małe, ale zawody towarzyskie, takie nieoficjalne. I wczoraj nie złowiłem żadnego leszcza, nie miałem żadnego leszcza na wędce, złowiłem takiego sumika, takiego małego leszczyka i to było wszystko, natomiast Emilio obok mnie złowił 2 duże leszcze, 2 karasie. Nasz wynik to było 5,5 kg, zabrakło nam jednej ryby, żeby wygrać w sektorze, a Milo miał taką rybę właśnie, jeszcze miał około 3 kg leszcza na wędce, ale spadł mu przy podbieraku, co dałoby nam zwycięstwo. A ja wczoraj kompletnie nie mogłem się odnaleźć. No nie wiem, no ogólnie ta woda jest bardzo niewdzięczna. Wielu zawodników wczoraj nic nie złowiło. Problem polega na tym, że jest tutaj mnóstwo sumów i te sumy płoszą po prostu te ryby. Te leszcze są, bo tu się łowi leszcze, sumy, sumiki karłowate i karasie. Każda inna ryba jest przypadkiem. No i chodzi o to, że tych sumów jest bardzo dużo i te ryby są przepłoszone. Na niektóre stanowiska te leszcze docierają, na inne nie docierają. Często zapina się te sumy, one są nie do wyjęcia, chyba że ktoś celowo się na nie ustawia. Natomiast Milo powiedział, że my nie będziemy się bawić w żadne łowienie sumów, bo to jest tak naprawdę, trzeba mieć przygotować do tego odpowiedni sprzęt. No i jest to bardzo duże ryzyko i powiedział, że to jest mało sportowe, żeby polować gdzieś tam w toni, czy tam wchodzi, bo tutaj się w toni łowi te sumy na pęczek, jakichś rosówek, robaków. I że to jest, no to zależy od szczęścia, czy uda się je złowić, więc my podchodzimy, że tak powiem, sportowo, nastawiamy się na białe ryby. No dobra, rozgadałem się, chciałem jak najwięcej opowiedzieć, na razie mistrzowi nie będziemy przeszkadzali, jak się przygotuje, to poproszę go, żeby nam coś tutaj o tym łowisku jeszcze opowiedział. Ale już chyba naprawdę powiedziałem wszystko. Dobra, biorę się za robotę. It's very funny with the baby Ciao. like this. Tell me about this venue, something. Okay. Good morning, first of all. I am really very pleased. It's a great honor for me to have this competition today with the great champion, Mr. Gorek. Mr. Gorek is, I think, the first time fishing in this venue, and is a proper venue for bream fishing. So he's very pleased to fish as he has the habits. So the venue is in Mantova, one of the best place for
fishing competition with many breams, big breams, huge breams from 2 to 3 kilo, and of course many catfish and the very big siluro that we are the usual catfish fish that you can catch from 2-3 kilo until 40 kilo, huge fish. The water is very clear, as you can see, and sometimes the big sheep are damaging the competition because they move on the ground base, but for the competition I think they will be reduced. Only on Saturday, on Sunday, some of them are taking the people for sightseeing in the town. So this is, I hope, one of the best competition in the season, because we have 140 fishermen taking part to this match, and all the very best fishermen from Italy and from abroad are taking part to this competition every time in the year. Is quite a lot of prize. We have 25 prize today, money prize, and the winner is taking 2,000 euro, and then so we enjoy the fishing, and we hope that it will be fantastic for us with the great participation of Gori here. And Victoria is taking us very much luck, I hope, and it's very quiet today. Good weather. We try to the best. Thank you. So good luck. Thank you so much. Co prawda mamy jeszcze chyba ponad godzinę do nęcenia, ale trzeba wykorzystać, wykorzystać czas, kiedy malutka jest jeszcze grzeczna. Wikuś, jeszcze chwileczkę tata opowie tylko jaką ma taktykę, dobra? No więc szybko. Tutaj jest bardzo proste nęcenie, nawet być może nie będzie możliwości nagrać jak nęcimy, bo nie wiadomo co z małą będzie, dlatego teraz już powiem jaką mamy taktykę. Taktyka jest taka, że tutaj mamy 6-7 litrów gliny ciężkiej, wiążącej, tutaj mamy po kilogramie zanęty i mieszamy na start to 1:1 glinę z zanętą, podajemy to na pełną tyczkę, do tego mam tylko, tutaj jest pół litra kasterów, pół litra dendrobeny. To podajemy w niedużym stężeniu na pełną tyczkę, a na skróta potem wezmę od nich troszeczkę klejonych robaków, na skróta podaje się klejone robaki i tam próbuje się łowić jakieś sumiki, karłowate, takie dziwne ryby, a jak będzie, ale to tutaj nam się przez 3 dni nie za bardzo to trenowaliśmy, nie za bardzo w to wierzymy, ale zanęcimy. Ojoj! No, także ten skrót to my w to za bardzo nie wierzymy i się na to nie nastawiamy. Wierzymy w leszcze, w karasie, bo to nam bardzo dobrze szło na treningach. Wczoraj w sektorze master był zdecydowanie najlepszy, jeżeli chodzi o te ryby. Wystarczyło, żebym chociaż jednego leszcza złowił, byśmy wczoraj wygrali. Muszę się ruszać. Oj, musisz się ruszyć. No właśnie, ona nie lubi nic nie robić. Musi cały czas się coś dziać. No i to tyle, tu nawet nie ma o czym opowiadać. Na start podajemy 2 litry mieszanki, a potem to jest wszystko na zasadzie, że trzeba ratuj się kto może. Po prostu, ratuj się kto może, trzeba próbować złowić cokolwiek. Dobra, to tyle. I wszystko tutaj podaje się kubkiem. Tutaj nie widziałem, żeby ktokolwiek nęcił z ręki. Nawet nie wiem, czy to jest skuteczne, nie sprawdzałem. No, robię tak jak tutaj, jakby staram się nie wychylać. Robię wszystko tak jak tutaj mistrz mi mówi. Może wydawać się dziwne, że nie mam żadnej odległościówki. Woda wydaje się wprost idealna do odległościówki i uważam, że jest wprost idealna do odległościówki. Natomiast Milo powiedział i wszyscy tak mi tutaj mówili, że nie ma sensu na nią łowić i faktycznie wczoraj sporo osób próbowało i niektórzy coś tam złowili, ale to nie była żadna przewaga. Jest takie samo prawdopodobieństwo złowienia ryby na tyczkę, jak i na odległościówkę, a na tyczkę jest większa szansa zatrzymania dużej ryby w obrębie stanowiska, to raz, a dwa, że ogólnie jest na odległościówkę nie da się aż tak stabilnie i precyzyjnie podać przynęty i tam łowi się generalnie małe ryby. Większe, dużego leszcza, w zasadzie nie wiem, czy ktoś wczoraj, nie słyszałem o żadnym leszczu złowionym na odległościówkę. Dlatego skakanie tutaj między metodami nie jest skuteczne. Widzę, że Emilio rozłożył jedną odległościówkę, ale tak naprawdę to trener go zmusił do tego i mu rozłożył. Myślę, że Emilio nawet mówi, że nie zamierza brać tego do ręki, także łowimy konsekwentnie na tyczki. Zestawy od 0,75 g do 2 g, przypony 14, haczyki mocne 16,
gumy 2 mm. Wczoraj przed tymi treningowymi zawodami przyznam, że czułem się bardzo pewnie, bo 2 treningi, co tak jak mówiłem, pierwszy trening to jeszcze tak było, że siedzieliśmy, tam było niewiele osób i nałowiłem tych leszczy oporowo, zdecydowanie najwięcej, ale już w czwartek siedzieliśmy normalnie w linii z innymi zawodnikami w trudnej strefie i udawało mi się łowić te leszcze, a wczoraj nic kompletnie. No tak jest po prostu czasem. Jak człowiek się zapewnie czuje, to potem jest lekcja pokory. No, mam nadzieję, że limit pH został wczoraj wyczerpany. Zazwyczaj piątkowe treningi mam bardzo słabe. Praktycznie zawsze. Zawsze jak mam najlepsze wyniki na zawodach, to piątki są fatalne w moim wykonaniu. No i zobaczymy, oby dzisiaj też to się sprawdziło. Thank you very much. Tutaj mamy to czerwone, to jest żwir pomalowane i to się podaje na skróta na te sumiki karłowate. Desert jest, to jest desert. Smakowicie wygląda. Wygląda smakowicie. Takie żelki. Żelki, dokładnie. Pokażę jeszcze taką ciekawostkę. Ja to już znałem wcześniej, ale w Polsce to mi nigdy się jeszcze nie sprawdziło, natomiast tutaj faktycznie to jest skuteczne. I tutaj się tak podaje dżdżownicę. My to normalnie dodajemy tutaj koler i ta glina zawsze jest taka sypka, a tutaj się robi to zupełnie inaczej, ja zaraz pokażę. Tak. I oni z tego robią tak zwane pongo. Robią z tego błoto po prostu. Teraz będę robił z tego błota. To jest niesamowite, ale to jeszcze jest troszkę za suche. Kamera tego nie oddaje, ale może przybliż. Widać, że to jest błoto. Normalnie woda z tego wycieka. O. I takim czymś tutaj się... To znaczy, ja nie wiem jak inni, ale my tym czymś takim nęcimy. O, i parę kasterków. Jeszcze pójdę się upewnię do mistrza, czy to jest dokładnie taka konsystencja. Jest? Perfetto. Coś zupełnie innego niż u nas się robi, zupełnie. U nas by się to nigdzie nie sprawdziło. Tak, i parę kasterów. Ile czasu zostało? 8 minut. To jeszcze trochę za wcześnie, żeby robić kulę. I można nęcić. Tak jak już Kacper wspominał. O, właśnie, myślałam, że wszyscy będą z kubka, a jednak są osoby, które rzucają. Jednak rzucali też z ręki. No to mnie to zaskoczyło. sąsiedzi właśnie. Widocznie może zmienili zdanie po wczoraj. My nie zmienialiśmy taktyki. A widzę, że niektórzy właśnie rzucili z ręki. Wczoraj ani jedna osoba nie rzuciła. Przynajmniej w zasięgu wzroku. I zaczynamy. Co, słyszałam, że prowadzicie. I tak, w sektorze prowadzimy, bo złowiłem jazgarza. Ile? Z 15 minut myślę, że już minęło. Niecałe. Miałem jedno branie, serce mi tak zaczęło bić i zaciąłem, a jazgarz. Ale nikt chyba jeszcze nic nie ma. No, tutaj jeszcze trzeba powiedzieć, bo nie wspominałem o tym, że tutaj są małe sektory. 5 drużyn jest tylko w sektorze i my mamy stanowisko B1, czyli jakby jesteśmy pierwszą drużyną w tym sektorze, czyli nas interesuje 8 zawodników w prawo od nas. Nic, no tutaj jest bardzo takie proste łowienie tak naprawdę, mało wymagające, bo tutaj się przegruntowujemy o 40 cm. Na dnie kładziemy przypon 25 cm, śrucinkę numer 10 i jeszcze 15 cm zestawu. No i po prostu czekamy na branie. Łowimy tylko na stopa. Woda jest praktycznie tutaj akurat taki sektor, że stoi zupełnie. Tutaj nie ma żadnej jakby... No nie można się wykazać, że tak powiem, technicznie. Trzeba się wykazać cierpliwością i skutecznością. No, nie można się rozglądać, nie można przegapić. No dokładnie. Bardzo Brawo. takie psychicznie męczące jest. To jest psychicznie męczące jest takie Ale łowienie. trwają 5 godzin, nie wiem. Tak, czy- no i czy właśnie to jeszcze było zawody wspomniane. 5 godzin, także można sobie wyobrazić, jak ja wczoraj tak 5 godzin się gapiłem w ten spławik i tam się kompletnie nic nie działo. Ogólnie wszyscy są zaskoczeni tym, jakie to łowisko jest bardzo słabe w tym roku, bo normalnie to jest jedno z najlepszych łowisk w Italii. Tutaj wyniki po kilkadziesiąt kilogramów były normą, ale wygląda na to, że no, ewidentnie przybywa tutaj sumów
i one, a do tego są sumiki karłowate i to takie duże. No i tak, z jednej strony sumiki wyjadają ikrę, a z drugiej strony sumy wyjadają leszcze i karasie. I tak to łowisko po prostu niszczeje, można powiedzieć. Muszę się przejść na spacer, bo niestety mama jest niespokojna. Także po drodze sobie zobaczymy, co się dzieje. No idę w dłuższą chwilkę i niestety no, nigdzie nie ma ryb. Minęło dokładnie pół godziny. Any fish? Only, Okay. only this one. Mm. Only one. Here? Okay. Oh, so sweet. No, No, to eat. no, absolutely no problem. This swimming. Okay. No, także na razie tylko takie okazy. Jeśli już ktoś coś wyjął. O, pierwsza ryba, jakaś konkretniejsza, jaką w ogóle udało mi się zauważyć. Pomałż. Nie myślałam, że ryba ciągnie. I mamy tutaj też najmłodszego zawodnika. Proszę bardzo. No ładnie, rywalizuje z najlepszymi. No to już ostatnie stanowisko. Any fish, Luka? No? No. No fish? Kasper? Two roofs. Only small. Yeah. And Denis? One No. like this. Okej. No także szłam do końca, szłam i nigdzie większych ryb. Chyba ktoś ma jakąś rybę w końcu. Także takie bonusy można liczyć. Przelecę do chłopaków, bo to kawał drogi, jednak masz 140 zawodników. Już kończymy spacer. No, przyznam szczerze, nie spodziewałam się, że tyle to potrwa, żeby dojść do końca ostatniego sektora i wrócić. Naprawdę kawał drogi. Zaraz zapytamy, jak sytuacja. Jest ryba? A! Mała. Jak sytuacja? Złowiłem leszcza. O, ile kilo? Aha. Dziecko leszcz. No takiego 35 gramów. Mhm. No i na razie prowadzimy w sektorze, bo mam... O, czekaj, mam branie. A, puścił. Nie odwracaj się. Ale to jazgarz, wiesz, bo to jazgarze biorą. A co, macie kilka tych małych rybek, a reszta nic? Może też mają jakieś jazgarze, ale normalnej ryby jeszcze raczej u nas w sektorze nie ma. Mhm. Zbliżę na spławik może. Nie no, Kamera przyciągnie jakieś branie. zapomnij o tym w ogóle. Znaczy branie może tak, bo jazgarze to tutaj czasem biorą. A chociaż taką rybę nagramy, co? Jest! Big roof. Ale to jeden z większych, jaką widziałam. Zjadł 3 glizdy. No, żarłoczny Naprawdę jest. duży, gumę aż wyciągnął. Już tyle dajesz na haczyk? Takie coś i to jazgarza na to złowiłem, niesamowite. Nasz kolega z Węgier tam ciągnie jakąś rybę. O, wyjął chyba, tak? Ma coś, ciekawe co to za ryba. Ferenc got one. A to kolega, który z nami trenował. Także ma dokładnie tą samą taktykę co my. Także jest nadzieja. Ty jeszcze nie donęcasz? Nie, ja na razie właśnie nie donęcam, bo widzę, że Milo cały czas donęca. Efekt ten sam. Efekt ten sam. No. Milo to jest najbardziej skoncentrowany zawodnik, jakiego w życiu poznałem. Jest tak ekstremalnie jest skoncentrowany. Jest. Zobacz, na tą przynętę, co przed chwilą zakładałem. A wszystko mu się nie zmieściło. Tak. Ja donęcę, bo ona myślę, że tam wszystko wyczyściła. Milo ma, czekaj, to może... O. Brim? No, Nie, chyba nie.
Niesamowicie sprawne ruchy jeszcze, nie? Całe życie łowić. Tak. Milo ma 73 lata, myślę. Dam dwie takie bogate kule. Brim! Jest brim? To nie jazgarz. Wyglądał jak branie jazgarza, to leszcz jest. Brał tak samo jak jazgarz. Caster on the top. Jest. Jest. A teraz jesteście pierwsi. No ale mały, ale jest, no kurde. 2 godziny. No. Z 800-900 gramów. No już go tam ostrożnie wyciągam. O, Perfect sound, jest? I never expect they still exist in this sound. jest ryba, ale nie leszcz. Nie, jakaś ogromna, myślę, że suma albo cepal. Oby się tylko udało. Jest. Najważniejsze, że ryba jest już pod kontrolą. A może jeszcze nie? Kurczę, A, puściło. szkoda. Not the brim. Not brim, yes, of course. Szkoda, kurczę, byśmy objęli prowadzenie w sektorze. Widać, że to była wielka ryba. Co, nie ten Broke sprzęt? the line or... Wypięła się. Mhm. Raczej sum, bo ta ryba była taka bardzo spokojna. Walczyła swoim ciężarem, a nie taką dynamiką. Widzisz, tak jak Milo miał suma w łowisku i teraz jakby mu nie wziął. O, i teraz będzie miał Teraz- ryby. Prawdopodobnie. Kurczę, to też nie jest leszcz niestety raczej. Oj, oj, Yes, I see. It's catfish. ale szybki. Dobra, nie będę wstawiał na razie zestawu. Nie wiadomo gdzie popłynie, nie? Zawodnik, który ma 74 lata, co? Niesamowite. Jaka sprawność. Wystarczyło, że ryba wzięła i się odpalił. Tak. Nie. No niestety. Dołobiliście coś? Nie, nie mieliśmy. Ani ja nie miałem brania, ani Milo. Kompletnie siadło. Znaczy siadło, to nawet się nie rozkręciło. No. Teraz chcę podać więcej kul z kubka, ale mniej bogatych. Parę robaczków tylko w środku, żeby jakby plamę większą na dnie stworzyć. Jak tam przypłynie leż, żeby miał na czym pożerować. Biegnę szybko, bo leszcz. Na pewno leszcz. Leszcz, no. Ładny. Ten jest dużo większy. Ło, ale to jest piękny leszcz. Ale mi serce wali. Mhm. Zobacz, O, widać to, no. jest! Ło! Aż ci się taka ręka gadżeta zrobiła. Ło! Zobacz jaka łopata. Ogromny. Ręce mi się trzęsą, nie mogę go. Dobrze się wpiął. Jest w siatce. Ale to było piękne branie. No nie było mnie z godzinę. Zaraz podejdę, zapytam jak tam sytuacja. Good news for me. No, Cara, absolutely not. We are second because they got a big brim on the side, O, and they have two brim mhm. and two catfish. One is very big catfish. But we have a time. Yeah, 1.5 hours still. Yes. A coś dołowiłeś? Nawet nie miałem jakieś branie takie jazgarzowe.
Kompletnie nic. Widziałem u nas dużego suma i dużego leszcza. I to złowiła ta sama osoba prawdopodobnie. Znaczy na pewno. Także no, potrzebujemy znacznie więcej tych ryb. Musimy coś jeszcze złowić. Milo w swoich pierwszych zawodach wystartował jak miał 6 lat. Dzisiaj ma ponad 70, czyli no, startuje w zawodach prawie 70 lat. Ale najbardziej niesamowite jest to, ja myślałem, że wiesz, że jak ja tu przyjadę, to jest taki zawodnik, który już jest dawno na emeryturze, że to będzie taki, wiesz, chillowanie, że tam jakiś lekki trening, że ja tam będę, że to ja będę gdzieś tam się bardziej angażował. No to ciebie gania. A to jest taki zawodnik, że na siłę go trzeba było. On przyjeżdża o 7 nad wodę i w każdy dzień, środę, czwartek, o 19 dopiero ostatni zjeżdżał z łowiska. I jeszcze tydzień wcześniej był tutaj, 3 dni trenował. Wcześniej był 4 dni na lidze, którą zresztą wygrał, włoskiej, w pierwszej lidze. Wcześniej był jeszcze we Francji na zawodach, wcześniej był w Hiszpanii, wcześniej był na Węgrzech. Ja mówię o wszystkim, co było w ciągu ostatniego miesiąca, to jest po prostu niesamowite. No i oczywiście wieczorem pełna energia na kolacji. Ten człowiek nigdy nie jest zmęczony. I jest na maksa, ale to absolutnie na maksa zaangażowany. Widzisz, tu jest pełna koncentracja. On jest na maksa skoncentrowany. To jest niesamowite, że po tylu latach, prawie 70 lat łowi ryby i cały czas jest, cały czas jest coś takiego, co mają młodzi zawodnicy, czyli takie, wiesz, takie, nie wiem jak to nazwać, taki drive, wiesz, taki pociąg do tego, taką pasję gigantyczną. Taka To jest, fascynacja. tak, ja się tego absolutnie nie spodziewałem, kompletnie się tego nie spodziewałem. Myślałem, że to takie bardziej będzie, wiesz, kurtuazyjne spotkanie, takie kurtuazyjne łowienie. Nie, tu jest pełne zaangażowanie, pełne. Też jest taka ciekawostka, że ten bez koszulki pan, który siedzi przy samochodzie, zaczął pracę u Milo w wieku 18 lat, dzisiaj ma 60 i cały czas tam razem współpracują. Niesamowite. Ten pan pracuje dłużej w jednej firmie i pracował przez całe życie w jednej firmie niż ja żyję na tym świecie. Chociaż żeby można było tym spłowikiem pływać. No, tak byłoby kompletnie wstawiasz i się patrzysz. No ale z drugiej strony całe szczęście, bo teraz jakby to miała być szybko płynąca rzeka, ja miałbym 300 razy przestawić zestaw, to byłaby męczarnia. Wagi już przygotowane. No ciekawe jakie dzisiaj będą wyniki. Milo powiedział przed chwilą, że potrzebujemy złowić około 2-kilogramowego leszcza i wtedy byśmy wyszli na prowadzenie w sektorze. Tak na ten moment prawdopodobnie jesteśmy na 2. miejscu według informacji od jego trenera. Do zrobienia. No, Jeszcze w każdej sporo chwili. czasu. W każdej chwili do zrobienia. Ostatnie chwile zawodów. Wszyscy cierpliwie czekają. Każdy liczy na jakąś rybę, chociaż tą jedną. Nawet jedna może przeważyć o wyniku. Jest jakaś ryba w sektorze. No, ogromny. No i niestety koniec. Nie dało się dołowić żadnej ryby. Nie powiodło nam się dzisiaj. Staraliśmy się jak mogliśmy, ale się nie powiodło. Zabrakło trochę szczęścia po prostu. Mamma mia. $4.170. 4 kilo? Tak. It was very big bream. Bravo. Bravo. Complimenti. Bravo. Trzecie miejsce w sektorze mamy. Przegraliśmy 400 gramów O, dwójkę. jedną rybkę dosłownie. 400 grams, we lost the second place. 400 gramów. The last fish Yes, was yes. not big, but With your fish, we won. of course. Of course. But again, It's only fishing. It's only fishing. but usually when you take the 7th section, the fish is still there. Yes. It was coming in and no chance to get it.
It was very hard day. Thank you, Milo. Thank you to you. Tomorrow will better. Tomorrow will better. Depends. If we come here, we can draw also here again. You don't know the drawing. Eh? Yes, yes. Fantastic big bream, right? Very nice fish. Thank you. Witamy serdecznie. Za chwilę, dosłownie za minutę, zaczynamy drugą turę zawodów. Jak widać, dzisiaj mamy ogromnego farta w losowaniu. Na 70 ekip wylosowaliśmy skrajne stanowisko. Mam nadzieję, że to taka można nagroda, pocieszenie za wczorajsze jakby nasze niepowodzenie. No i mam nadzieję, że dzisiaj przynajmniej się nałowimy ryb tak na pocieszenie. Minęło niecałe 10 minut, na razie nie było żadnego brania. Tutaj z lewej gdzieś w oddali ktoś już miał jakiegoś leszcza. Nic, zobaczymy. No tu powinien być inny świat niż wczoraj. Jest pierwsza ryba? Sumik. Oh, good job. Brawo. Master on worms? Same usual as for bream. Same style. Looks like bream. Jeżeli to jest leszcz, to bardzo duży. Wygląda na leszcze. No, też No, woleczny. trochę mniej już jak na leszcze. A tak nagle tą gumę Tak. ściąga. No bream? No. No, Znowu sól? tak. Mamy na początek taką taktykę, że ja mam wszystko dokładnie tak jak wczoraj, a Milo podaje już tam klejone białe robaki. To jest najlepsza zanęta na te sumiki. Ale wczoraj tu właśnie jest ten problem, że tu same sumiki były. Nie wyszły mi tutaj leszcze wczoraj. A Właśnie może leszcze na tych były bokach? dalej, na kolejnych stanowiskach. A tutaj były tylko sumiki. Wiesz, te leszcze nie wejdą jak są te sumiki, one nie będą z nimi żerowały. Ach, urwał się. Kurczę, no. To był sumik, bo to było takie agresywne walnięcie. Tak, widzisz? A zobacz, od razu zostały robaki, jak jest większa ryba. Jak jest mała ryba, to... Obskubie robaki. Tak, ale zobacz, jaki ostrożny. Wszystko zostało. Muszę odsunąć obciążenie. Ale lipa jest niesamowita z rybami. Nawet na otworku nie idzie tutaj połowić. Też ten sumik. Pewnie tak. I think it's now big. To jest straszliwie waleczna ryba, czy to nie jest duża ryba. O! Ale paskudna ryba. Gryzie? Kacper do nęca. Stąd ogólnie widać, jaka to jest duża woda. Co tam się działo? U mnie very słabo. Aha. Złowiłem jednego sumika takiego ze 40 deko, ale mistrzu tutaj złowił, nie wiem, ale kilka sumów złowił, w tym jednego takiego ze 2 kg. I teraz widziałam z mostu jednego. Tak, złowił, to pewnie tego dużego widziałaś. Tu sąsiad po mojej lewej stronie w ogóle żadnej ryby nie ma, a jego kolega ma 4 leszcze. Jakaś dziura tutaj. Kombinuje z donęcaniem, robi już wszystko tak samo jak Milo. No, nie dopływają te ryby zupełnie. Zresztą widać, że ich jest bardzo mało, bo Milo też sporadycznie ma te brania. Ale coś łowi. Mam nadzieję, że te jego ryby wystarczą, żeby wygrać, ale nie wiem. Tam O, branie. akurat branie. Master is only one.
No, trzeba się z nią nagimnastykować. Nie. Good fishing today. Good fishing, man. Not so much. We should catch a lot of few. Only few. And in this bag. Just on the side of the mouth here. Nie. Yeah. A zdążę jeszcze. Wow. Się nie zmieści. No. Ale olbrzym. Jeszcze ogon. Bravo, Milo. Fucking hell. Ile on 11.5? Die. That's why you have to buy the good quality line. Very big. Big fish, yes. Vediamoci. Allora ridere. Bravo. One man show. Donęcasz jeszcze? Cały czas donęcam. Cały czas coś już, nic nie mam do stracenia. Cały czas coś kombinuję. Milo mi tutaj mówi wszystko, co jak robi. Net przypon mi swój dał. W ogóle to jest ciekawe, że wyjął tego suma na żyłkę 0,11 fluorokarbon. Próbuję naprawdę wszystkiego. Wszystko robię tak samo. Zestaw mamy taki sam. Przynęty, robaki. I nie dopływa ta ryba do mnie zupełnie. Nawet brania nie miałem, że cokolwiek, nic, kompletnie. No ale to nie ma znaczenia, bo Milo sam wygrał ten sektor dzisiaj, mam nadzieję. Na razie tutaj myślę, że na pewno prowadzimy w sektorze. No ważne, że nie przeszkadzasz. Dokładnie, dzisiaj mogę się tylko poszczycić tym, że nie przeszkadzam w łowieniu. Ale mamy czego żałować, bo wczoraj te dwie ryby Milo i byśmy mieli prawdopodobnie 2 jedynki. Kto wie, jakby to się skończyło. I to z dzisiejszym wynikiem 2 jedynki z dużą wagą by były. No ale cóż, to już tylko gdybanie. Jest brań. Mamy rybę. Mio amico Nino che mi porta fortuna. Aż się ustraszyłam. Ach, zerwał się. You lost first fish today. Pierwsza stracona? No, niestety nie zdążyłam chyba na ostatni sygnał. No do końca już się nic nie wydarzyło, Milo nic chyba nie złowił, a ja złowiłem takiego sumka, może kilogram, może trochę więcej. Także zobaczymy, ale na koniec sąsiad tutaj wyjął na skróta dużego suma takiego ze 3 kg. Ale myślę, że i tak mamy więcej ryb. To znaczy Milo ma więcej ryb. One man show. It's the penguin, you know. Frank, what is the biggest result? 12 kilos like that. This is the last fish. It's counting. Oj! We are second. No, No? siluro. A, siluro! 1250. Przestraszyłem, że drudzy jesteśmy, a jeszcze suma mamy. Congratulations, master. 3739.
Witam serdecznie już po raz trzeci w tym filmie. Tym razem zmieniliśmy scenerię, to dlatego, że montując dzisiaj ten materiał zorientowałem się, że nie nagraliśmy zakończenia, to znaczy nagrywaliśmy, ale nie włączyliśmy przycisku nagrywania, także muszę te zawody podsumować jeszcze raz. Więc skończyliśmy na 14 miejscu na 70 drużyn, także wynik bardzo dobry. Drugą turę wygraliśmy, ale mieliśmy takie stanowisko, że wstyd było nie wygrać i do tego wstydu niewiele zabrakło, bo łowiłem naprawdę słabo tego dnia. Nie zorientowałem się, że wierzyłem w to, że przyjdą mi tam ryby i że dołowię parę leszczy, a jednak się to nie udało, ale całe szczęście, że wygraliśmy, że to, co złowił mistrz, wystarczyło. Natomiast sam wynik na tych zawodach nie był dla mnie aż tak ważny, jak to, że mogłem czerpać i czerpałem tak ogromną inspirację od mistrza. To jest naprawdę... Nie ma takich słów, nie będę próbował jakby opowiedzieć o Milo, bo brakuje mi słów, żeby wyrazić, jak fantastyczny jest to człowiek, jak ogromną jest dla mnie inspiracją. Także nie będę tego, nie umiem tego wyrazić. Także tyle. A dlaczego, jeszcze powiem, dlaczego jesteśmy w Czechach. Jesteśmy w Czechach, bo za kilka dni mamy tutaj Ligę Czeską, nie opłacało nam się już wracać do domu. Jesteśmy już 3 tygodnie poza domem od wyjazdu na Neżarkę. No i mało tego, za tydzień, to znaczy po Lidze Czeskiej znowu nie wrócimy do domu, bo mamy Mistrzostwa Czech. Tak się tutaj ułożyło w tym roku, że 5 tygodni będziemy poza domem. Dziękuję bardzo.